chyba 90% mojej pracy dotychczasowej, programuję już prawie 10 lat, odbywa się właśnie dla klientów zagranicznych. Życie tam, mam wrażenie, że tempo pracy jest szybsze i takie z pozoru może mniej zorganizowane. Ogólnie w całym kraju jest przyjęty inny tydzień pracy niż my mamy. Także też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że międzynarodowość tych zespołów to nie polega tylko na tym, że pracujemy dla kogoś, kto jest z konkretnego kraju, tylko często to są multinarodowe zespoły. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rykowski. Słuchajcie, dzisiaj mamy wywiad z gościem i na tego gościa czekaliśmy ponad 2 lata, ponad 100 odcinków. Dlaczego? Bo mamy dzisiaj dla Was wywiad z jedną z Was, z naszą słuchaczką, którą poznaliśmy na konferencji Beyond Code w zeszłym roku. No i nawiązaliśmy znajomość, rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób Nerd Management pozwala jej się rozwijać. I z tej dyskusji wyszedł również ciekawy temat dotyczący oczywiście zarządzania. Paweł, powiedz więcej o naszym gościu. Tak, moim gościem będzie dzisiaj Ania Skulimowska, czyli dokładnie jedna z Was, jeden ze słuchaczek Nerd Management. I będziemy rozmawiać, ponieważ kiedy poznaliśmy Anię w Zakopanem, Ania po prostu powiedziała coś niesamowitego, ponieważ ona pracuje od wielu, wielu lat z osobami z Kuwejtu, więc będziemy rozmawiać o różnicach kulturowych w pracy w zespołach międzynarodowych, ponieważ to jest coś, co też my tutaj bardzo dobrze znamy w Nerd Management, pracując na co dzień z ludźmi z Rumunii. Ale również wcześniej miałem doświadczenia z pracą na przykład z ludźmi we Francji i tak dalej. A Ania obecnie jest team liderem i to jest takim team liderem, która właśnie z specjalisty stała się team liderem słuchając Nerd Management, co nas niezmiernie cieszy, dlatego tyle czekaliśmy, kiedy na początku tworzenia Nerd Management założyliśmy, że idealnie by było właśnie mieć kogoś, wywiad z kimś, kto tą drogę przeszedł, ale to właśnie też nie będziemy się na tym skupiać. Na koniec naszego wywiadu też nie omieszkałem dopytać Ani, jak jej Nerd Management pomógł i jak to zadziałało. Ania na co dzień właśnie team liderem, jest programistką i tworzy rozwiązania mobilności bankowej w firmie Fajnatech. Jest bardzo zapasjonowana ideą software craftsmanship. Jej wielką pasją jest podejście software craftsmanship, w którym żyje na co dzień. I współpracuje z Kuwejtem, ale to nie jest jedyny kraj, z którym współpracuje, ale o tym to już usłyszycie w wywiadzie. Cześć Ania, miło Cię widzieć. Cześć, również Cię miło widzieć. Tym razem nie na żywo, ale fajnie się zobaczyć. Aż nie mogę się powstrzymać, żeby zadać Ci pytanie od ojca chrzestnego tego podcastu, a o co chodzi, to za chwilę ludziom wyjaśnimy, czyli co ostatnio czytałaś? Ostatnio znowu wróciłam ponownie do książki Kaizen. Bardzo lubię tą książkę, wiele razy mi pomogła, ale teraz chcę ją przeczytać jeszcze raz, żeby spróbować wyciągnąć z niej coś wartościowego, dlatego że mam taki zestaw książek, do których od czasu do czasu wracam, żeby coś jeszcze nowego wyciągnąć. Super, też polecam, bardzo świetna książka, podlinkujemy w opisie. No a pytałem o to, bo może ci, którzy nie wiedzą, no to ojcem chrzestnym Nerd Management, jak również podcastu Ani, który, kiedy nagrywamy ten wywiad, on się jeszcze tworzy, ale już kiedy go opublikujemy pewnie będzie, także też podlinkujemy w opisie. Tak, no to jest Marek Jankowski, no oczywiście podlinkujemy na pewno, jest Marek Jankowski z Małej Wielkiej Firmy, u którego oboje się uczymy, także super. I to było takie pytanie typowe, które on zadaje w Małej Wielkiej Firmie, więc jeżeli nie znacie Małą Wielką Firmę, też podlinkujemy, zapraszamy. Tak, i polecamy kurs Marka, dlatego że Paweł przekonał mnie do tego, że warto z niego skorzystać i uczyć się podcastowania i jak na razie jestem pod dużym wrażeniem, także również polecam. Tak, zdecydowanie. Jeżeli chcecie podcast nagrywać, to jest dobra rzecz. A dzisiaj my sobie pogadamy o różnicach kulturowych, ponieważ oboje spotkaliśmy się razem w Zakopanem na konferencji Beyond Code i tak zaczęliśmy rozmawiać, że właśnie mamy dużo doświadczeń takich z zespołami międzynarodowymi. I to powiedz, jak to jest u Ciebie? Z jakimi zespołami współpracujesz? No wszystko zaczęło się od tego, że w pierwszym projekcie trafiłam do zespołu, który pracował dla klienta z Kuwejtu. W sumie później przewijały się różne kraje, między innymi Jordania, Estonia, ale też Polska. Przez chwilkę Litwa, ale dosłownie przez chwilkę. Natomiast mam wrażenie, że ten Kuwejt kroczy za mną krok w krok i od czasu do czasu
wracam do Kuwejtu i teraz aktualnie też pracuję w projekcie, który jest dla klienta z Kuwejtu i w zasadzie może nie tyle jest dla klienta z Kuwejtu, co po prostu tworzymy taki jeden zespół z osobami z Kuwejtu, także no, wyzwań jest dużo i praca zdecydowanie w międzynarodowym środowisku. A z Twojej strony? To jest super, bo ja na przykład też pracowałem właśnie i z ludźmi z Niemiec, i z ludźmi z Francji, i ludźmi ze Stanów, także też mam właśnie takie różne spostrzeżenia właśnie na różne kultury, a obecnie EMAG no to jest firma rumuńska, więc mamy też Rumunów, więc jak tutaj mamy doświadczenia z różnymi narodowościami i właśnie o tym chciałbym z Tobą porozmawiać, bo Kuwejt, tak jak na przykład, wiesz, w IT patrzymy na Dolinę Krzemową, patrzymy na Stany, gdzieś tam na Amerykę, ewentualnie Anglię, ale Kuwejt, w ogóle Azja, to jest taki kierunek bardzo abstrakcyjny. Kierunek. Powiedz więcej, tak, jak to wygląda, jak się z nimi współpracuje? Powiem Ci, że w sumie to chyba 90% mojej pracy dotychczasowej, programuję już prawie 10 lat, odbywa się właśnie dla klientów zagranicznych, więc czasami trudno mi powiedzieć, czy dla mnie jest coś nowego, czy innego w takiej pracy akurat dla klienta z zagranicy, dlatego że po prostu większość tych klientów, z którymi miałam styczność, jest właśnie stamtąd. No taka charakterystyczna rzecz chyba, która taka jest widoczna na pierwszy rzut oka, to, że jest taki w sumie chyba stereotyp dotyczący Azji odnośnie tego, że negocjacje są wszędzie. Natomiast no, ja mogę potwierdzić, że to nie jest tylko stereotyp, bo faktycznie negocjacji jest bardzo dużo i oczywiście to zależy od osoby, tak? Jedne osoby faktycznie przykładają do tego większą uwagę, inne nie. Natomiast no, ja szczerze mówiąc nie spodziewałam się zupełnie tego, że faktycznie można negocjować w zasadzie wszystko. I nawet jakieś takie drobne rzeczy, o których człowiek by nie pomyślał, że one są w ogóle negocjowalne, albo że ktoś w ogóle zacznie negocjować, no to jednak naprawdę tam wszystko podlega negocjacjom. Więc no to jest i plus, i minus. Na pewno to jest coś, do czego trzeba się przyzwyczaić. To jest taka nowość, ja bym powiedziała. No i druga sprawa, jeżeli ktoś jest związany z programowaniem, to z pewnością zna taki skrót jak Domain Driven Design na przykład, tak? Albo u nas czasami są takie żarty, że robimy Last Day Driven Development na przykład. To można powiedzieć, że po ich stronie jest podobny taki skrót, który oznacza mniej więcej to, że trzeba szybciej programować, tak, szybciej dowozić, szybciej kończyć rzeczy, no i właśnie to jest znowu jalla development, więc każdy kraj ma swoje skróty, ma swoje żarty, więc ta kultura, no, na pewno jest inna niż nasza, natomiast jest naprawdę sporo wspólnych rzeczy i tak naprawdę wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest tylko otwarty, nie zamyka się tak na inne kultury, to nie powinien mieć żadnego problemu ze współpracą. Też wydaje mi się, że taką ważną rzeczą jest to, że są bardzo ekspresyjni, tak? Bardziej niż Polacy. Polacy są tacy raczej bardziej zachowawczy. Mam wrażenie, że szczególnie w takich rozmowach biznesowych często sobie najpierw przemyślą lepiej niektóre kwestie, a dopiero później zaczynają wdrażać w życie. Tam mam wrażenie, że tempo pracy jest szybsze i takie z pozoru może mniej zorganizowane, natomiast tak na dobrą sprawę, jeżeli przyjrzeć się temu wszystkiemu, to wydaje mi się właśnie, że to wynika z tej kultury, właśnie z tego sposobu życia, jaki prowadzą, który właśnie też opiera się na tym, że ponieważ w ciągu dnia jest bardzo gorąco i nocą wszystko ożywa, to może ta energia, która jest skumulowana właśnie podczas dnia, jest tak ekspresyjnie wyrażana po prostu wieczorami. Tak, to są takie rzeczy. To jest zupełnie inny też model pracy, tak? Tak naprawdę zupełnie inaczej oni funkcjonują. No bo to jest coś, czego nie mamy, zwłaszcza w Polsce, gdzie ten klimat jest w miarę taki umiarkowany. Tak. Ja to pamiętam też we Francji, kiedy tam normalne było, że jest właśnie pół godziny, na przykład pół dnia przerwy między właśnie sesją poranną, sesją popołudniową, no bo coś w ogóle takie dziwne dla tutaj z perspektywy Polski. Jak to wygląda? Może przybliż też trochę właśnie tak, jaka ta kultura jest, nie? W sensie jakby z czego to wynika? To jest tak, że dla klientów, dla których pracowałam, między innymi Kuwejt, bardzo dużo osób, które tam pracuje, jest wyznania islamskiego. Z tego powodu ogólnie w całym kraju jest przyjęty inny tydzień pracy niż my mamy. Dlatego, że oni mają piątki wolne i soboty wolne, a niedzielę pracują. I piątek to jest dla nich tak jak nasza niedziela. Czyli to jest taki dzień, kiedy w zasadzie odpoczywają, tak, świętują, więc no na przykład to niekoniecznie jest dobre, żeby na przykład my kończymy tydzień pracy w piątek i na przykład chcielibyśmy się podzielić rezultatem, tak, nie wiem, wydaną wersją, dokumentami, czymś innym. No natomiast dla nich to jest dzień wolny, więc oni często na przykład chcieliby mieć
troszkę wcześniej albo troszkę później, żeby dopasować się do tego ich tygodnia pracy, no i też w zasadzie nie ma się co dziwić. Więc też z jednej strony można powiedzieć, że to oszczędza takich piątkowych wydań, wersji gdzieś w pośpiechu i tak dalej, ale z drugiej strony trzeba sobie zdawać z tego też sprawę, że jeżeli umawiamy się na dostarczenie jakiejś pracy na przykład w czwartek, no to dla nich to jest taki piątek. No jeżeli oddamy im to bardzo późno, no to oni też nie będą pewnie zadowoleni z tego, że gdzieś tam do nocy muszą być w pracy, no bo już też chcieliby pójść odpocząć, tak, rozpocząć swój wolny czas. Super, Także to powiedz od razu, w jaki sposób pracujecie? Jak wasz tydzień wygląda? Czy pracujecie w Scrumie, czy w innych metodologiach? Tak, pracujemy w Scrumie i my nie zdecydowaliśmy się jako firma na zmianę tych dni pracy, także pracujemy od poniedziałku do piątku w normalnych godzinach pracy. To, co jednak jeszcze a propos pracy, co jest ważne, to wydaje mi się, że naprawdę takim istotnym wyzwaniem, jeżeli chodzi o pracę zdalną dla klienta z innego kraju, oczywiście może nieco przy dalszych odległościach, to są strefy czasowe, ponieważ tak jak w Scrumie, no wiadomo, mamy codzienne spotkania, więc naprawdę tego trzeba pilnować. Dodatkowo u nas dochodzą zmiany czasu, więc trzeba pilnować, żeby aktualizować te zaproszenia i tak dalej, żeby wszyscy byli poinformowani dokładnie kiedy, co się dzieje. Naprawdę nieraz miałam takie problemy, tak, ponieważ myślałam, że spotkanie jest o innej godzinie, gdzieś się spóźniłam albo przyszłam za wcześnie, bo na przykład kalendarz akurat nie skonwertował poprawnie tej strefy czasowej, albo na przykład gdzieś się zgubiła, bo to było jakieś przekazane zaproszenie. No mam wrażenie, że tak, strefy czasowe to jest coś, co nie dość, że sprawia tradycyjnie, już chyba bym powiedziała, problem w programowaniu, tak, czyli czas, to dodatkowo tutaj dochodzi ten czynnik, że jeszcze wszystkie ustalenia terminów muszą być w zasadzie potwierdzane, w której są strefie czasowej. Czyli nie możemy się umówić na przykład na spotkanie o 15, bo nie wiadomo, o której godzinie faktycznie będzie ta 15 dla nas, a dla Kuwejtu. A jaka jest różnica czasu między tutaj Polską a Kuwejtem? My jesteśmy w GMT +1, a oni +3. Więc to jest 2 godziny. 2 godziny, ale też w zależności od tego, czy u nas jest lato czy zima. Tak. Tam jest nieco później, więc też na przykład wcześniej przychodzą do pracy w porównaniu z nami, więc często jest tak, że jak ja siadam do komputera, no to już mam jakieś tam wiadomości do przejrzenia, no bo już coś się działo, prawda, u nich od rana, a z kolei jak my kończymy pracę, no to oni już są sporo po, a przynajmniej w takich tradycyjnych godzinach, no bo wiadomo, może się w każdej pracy zdarzyć tak, że nie wiem, czy trzeba coś zostać dłużej, czy ktoś ma jakieś przerwy, wychodzi, to wszystko musi być skoordynowane, także poziom tego jest naprawdę wysoki, w sensie poziom tego, w jaki trzeba to skomunikować i ogarnąć, żeby po prostu to miało ręce i nogi, żeby wszyscy wiedzieli, co się dzieje. Także z drugiej strony jeszcze też chciałam tylko wspomnieć, że to bardzo zależy od regionu i od kraju, bo pamiętam, że pracowałam jeszcze w projekcie dla Jordanii, tak? To też są niedalekie okolice i niektórzy klienci, z którymi współpracowałam, byli tak bardziej nastawieni, można powiedzieć, tak, bardziej nastawieni na to, że są związani z religią też jako instytucja, mimo że ja pracuję głównie dla banków, więc w zasadzie nie musiałoby tak być, natomiast to był ich wybór, ale też pracowałam dla klientów, którzy podchodzą tak, że dość rozdzielają to, że religia to jest oddzielna rzecz, a biznes to jest oddzielna rzecz. Więc tutaj, jeżeli chodzi też o tą kulturę pracy, to dużo zależy od założeń firmy i tego po prostu, jak ta firma chce pracować, jak chce być postrzegana, bo też ze względu na to dobiera sobie zespół, tak. Też nie da się ukryć, że jeżeli pracuję dla Kuwejtu, to nie oznacza, że wszyscy pracownicy, z którymi współpracuję, to są Kuwejtczycy. Wręcz przeciwnie, jest bardzo dużo osób przyjezdnych, dlatego że Kuwejt jest takim krajem, który po prostu zatrudnia osoby z zewnątrz, też w dużej mierze. Więc są osoby z innych krajów, głównie tych, które są dość niedaleko geograficznie, żeby to po prostu ułatwić relokację. Wiadomo, jak to się wszystko zmienia. Także też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że międzynarodowość tych zespołów to nie polega tylko na tym, że pracujemy dla kogoś, kto jest z konkretnego kraju, tylko często to są multinarodowe zespoły. Także to też trzeba brać pod uwagę. Taka to świetna uwaga i to właśnie też potwierdzam, bo na przykład nawet my w swoim hubie warszawskim, gdzie pracujemy dla firmy rumuńskiej, mamy ludzi z Polski, z Rumunii, z Białorusi, z Ukrainy i to jest taki miks. Pamiętam też, jak pracowałem dla ludzi z Francji, no to tam tak samo, to był miks i to jest, myślę, fajne, że można zobaczyć, że
niby jesteśmy różni, mamy różne kultury, ale de facto jeżeli pracujemy, to da się dogadać i to ma wtedy taki sens, nie? Że każdy jakby ma podobne wartości jakby w sensie takiej wizji technologicznej, nie? Zwłaszcza mówimy o technologii, pracy w IT, to jest podobnie, prawda? Tak, właśnie to, na co chciałam zwrócić uwagę, to, że najważniejsze w takiej pracy to jest to, żeby być w stanie zobaczyć w drugiej osobie po prostu człowieka. Bo za tym, że ona może być inaczej ubrana, może wyglądać nawet dziwnie dla nas, bo może to być dla nas zawsze coś nowego. Natomiast jeżeli tak popracujemy z nią w takich codziennych relacjach, to zobaczymy, że naprawdę inne osoby tak samo jak my, nie wiem, piją kawę czy herbatę na spotkaniu, mają jakieś własne potrzeby, chcą być zrozumianym, wysłuchanym, mają problemy różne, takie same jak my, czasami mają zły dzień, czasami mają lepszy dzień. To naprawdę mam wrażenie, że te różnice kulturowe to jest tylko taka powierzchowna warstwa i jeżeli wejdzie się głębiej gdzieś w tą relację, to naprawdę po prostu widać drugiego człowieka i naprawdę da się dobrze współpracować. A to powiedz mi tak właśnie w związku z tymi różnicami kulturowymi, to miałaś jakieś takie może śmieszne, dziwne wpadki z tej okazji, że na przykład nie wiedziałaś, że coś jest inaczej? Zastanawiałam się właśnie nad takimi sytuacjami, które były może takie nietypowe. To dobrze zapadła w pamięć mi taka sytuacja z jednego z pierwszych projektów, w którym brałam udział, też dla Kuwejtu. Polegała ona na tym, że w krajach islamskich jest taki miesiąc, to jest 30 dni, które są nazywane Ramadanem. To jest dla nich święty miesiąc, podczas którego oni przykładowo więcej się modlą, nie mogą jeść. To jest święto ruchome i to wypada w okolicach kwietnia. I wiadomo, że w takim czasie panują nieco inne warunki. Dużo osób jest na urlopach, czasami ta praca idzie wolniej, ale też dużo zależy od tego, jak firma do tego podchodzi oczywiście, ale jednak religia jest religią i naprawdę widać tę różnicę. Ale to, tak jak mówiłam, zależy od firmy. Pamiętam, że klient, dla którego wtedy pracowałam, w sumie to uprzedził nas, że jest Ramadan, ale tak jakby nie określił, jak to będzie dokładnie wyglądać. Ja też byłam na początku kariery zawodowej, więc też nie bardzo wiedziałam, czego się spodziewać. Ale wydaje mi się, że o ile zdawaliśmy sobie sprawę, że może być jakiś utrudniony kontakt, czy tego typu sprawy, to chyba nikt z nas nie wziął pod uwagę tego, że po prostu kontakt się urwał na miesiąc w zasadzie. Więc wszyscy byli zaskoczeni, bo po prostu nie dało się z nimi skontaktować. I to naprawdę było duże wyzwanie, żeby jednak jakoś projekt szedł do przodu. I to było dla nas duże zaskoczenie, ale jakoś udało się to wszystko ogarnąć i opanować, ale to był dla mnie taki dość duży szok. To się raczej nie zdarza w kulturze takiej europejskiej, tak, że ktoś nagle znika na miesiąc. To raczej nie jest typowe, a to jednak jest to jakby naturalne dla całego kraju wręcz, tak? Tak, zgadza się, nawet więcej niż jednego kraju, bo Ramadan jest związany z religią, całego środowiska, tam. Tak, gdzie ludzie w przeważającej części są wyznawcy tej religii, to jak najbardziej to obowiązuje. Super. Też taką sytuacją, która była taka zaskakująca dla mnie, było to, że pamiętam jak dziś, jak dostaliśmy nowe jakieś wymagania, tak, czy projekt od klienta, który chciałby nowy taki biznesowy feature, i pamiętam, jak z zespołem właśnie czytamy wszystkie te dokumenty, żeby tam zapoznać się, co to miałoby być, i patrzymy, a to jest po prostu funkcjonalność, która przypomina o czasie modlitwy. Dlatego, że 5 razy dziennie jest obowiązek modlitwy i akurat ten klient, dla którego wtedy pracowałam, chciał, żeby taki moduł znajdował się w aplikacji bankowej. I dla nas to też tak było. Kurczę, w Polsce to chyba banki by się nie zdecydowały na taki ruch. Ale z drugiej strony, każdy wybiera według swojej grupy odbiorców. I faktycznie okazało się, że była to funkcjonalność, która była używana i to było dla mnie takie fajne, że jako zespół też się w tym odnaleźliśmy i byliśmy w stanie to dostarczyć na czas i po prostu zrobić wszystko to, żeby klient był zadowolony i żeby klienci banku byli zadowoleni. Natomiast dla wszystkich nas to było coś zupełnie nowego. Super, to są właśnie takie smaczki, których się nie przewidzieć na początku, bo się po prostu nie wie, kiedy się nie czyta, nie zna się ludzi, zwłaszcza z innych kultur. To jest coś, co właśnie zmienia w ogóle podejście, bo wtedy łatwiej też zrozumieć, że to są właśnie ludzie tacy jak my, mają inne święta, inny kalendarz. Ja na przykład byłem bardzo zdziwiony też na początku, ponieważ w Rumunii, z którą teraz najwięcej współpracuję, tam na przykład święta, takie, które my mamy tam 24 grudnia, 25, to u nich to jest właściwie 1 grudzień, początek grudnia. Nie? To jest kraj protestancki
Więc jakby też tutaj religia jest taką rzeczą, która jakby ustawia taką perspektywę dni wolnych właśnie różnych, jest to też takie najciekawsze, ale to są pojedyncze dni, bo to jak mówisz, tutaj macie cały tydzień przesunięty, nie? W przypadku tej współpracy, także to też jest ciekawe już, ale to was fajnie chroni, nie? Nigdy nie zrobicie release'u w piątek o 17, bo po prostu się nie da. No, nie byłam tego taka pewna. Tak, no jednak nie da się ukryć, no to są serwisy produkcyjne, no różne rzeczy się zdarzają i w zasadzie to jest tak, że jeżeli na przykład powiedzmy standardowo gdzieś tam wydajemy wersję w jakimś cyklu, ale na przykład coś się nam przesunie, a okaże się, że to nie jest pilne dla klienta, żeby to wyszło na przykład, nie wiem, w czwartek czy tam w środę, to przesuwamy na piątki też. Z drugiej strony, no wiadomo, jeżeli pojawi się jakiś problem, jakiś błąd i potrzebna jest szybka naprawa, no to wtedy piątek nie piątek, że tak powiem. Tak, to nie ma znaczenia. Tak, także, ale to chyba dotyka wszystkich aplikacji, które są produkcyjne. Tak, u was też na pewno są takie sytuacje, macie na pewno gigantyczny ruch w swojej aplikacji, więc tym bardziej. Tak, potwierdzam, dokładnie tak to działa. A słuchaj, teraz porozmawiamy sobie, tak się zastanówmy, bo też tutaj poproszę was wszystkich, którzy oglądacie, słuchacie, napiszcie nam w komentarzach, z jakimi krajami współpracujecie, czy jeżeli właśnie nie współpracujecie z innymi krajami, nie macie doświadczeń, to też, bo to jest właśnie taka rzecz, która mnie najbardziej ciekawi, co byś poradziła osobom, które pracują w IT już od jakiegoś czasu, już są jakby obyte to jest technologią, więc dzisiaj też o tej technologii za bardzo nie będziemy rozmawiać, ale pracują w tym naszym polskim sosie, nie współpracowali nigdy z firmami międzynarodowymi, na co właśnie muszą uważać we współpracy z innymi kulturami, co wziąć pod uwagę? No chyba taka pierwsza i najbardziej oczywista rzecz to jest jednak język. Dlatego, że ta bariera komunikacyjna, ona zawsze będzie. Ona będzie mniejsza lub większa, ale zawsze będzie. I trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że ważne jest to, żebyśmy my jak najlepiej starali się wyćwiczyć swój angielski, ale nawet nie po to, żeby wyrażać się idealnie ładnie, czy tego typu rzeczy, tylko po to, żeby być w stanie klarownie przekazać swoje myśli. Bo pracując z Polakami, pewnie nierzadko zdarzają się takie sytuacje, że my myślimy o jednej rzeczy, ktoś myśli o innej, umawiamy się, wychodzi, no to jest to samo. No i później dopiero okazuje się, że no jednak nie. Tak, jest zawód, jest nieporozumienie. Pracując z osobami w innym języku, naprawdę trzeba się bardzo precyzyjnie wyrażać i zwrócić uwagę na to, żeby jasno przekazywać, co mamy na myśli, czyli na przykład upewniać się, że ta osoba rozumie to tak jak my. Szczególnie, że tutaj dochodzą takie kwestie jak to, że w innych krajach przykładowo są inne trendy niż u nas. My możemy nie rozumieć pewnych rzeczy, pewnych spraw, więc też nie bójmy się pytać, żeby to wszystko zrozumieć i mieć taką jasność i klarowność. Ja naprawdę, wydaje mi się, że taka transparentność w pracy jest bardzo istotna i zawsze zwracam uwagę na to, żeby doprowadzać do takich sytuacji, żeby wszystko było po prostu jasne i zrozumiałe dla obu stron. Więc ta bariera komunikacyjna to jest na pewno jedna sprawa. Druga sprawa, no to kwestia negocjacji też. To, co już mówiłam, że te negocjacje mogą inaczej wyglądać w zależności od kultury. Ja, pracując właśnie z osobami, które pochodzą z Bliskiego Wschodu, obserwuję, że często te negocjacje przebiegają w sposób taki bardziej dynamiczny. Słyszałam takie opinie, że niektórzy się obawiają takich negocjacji, bo one mogą przybierać taką formę, że wyglądają jak coś takiego niespotykanego, bo na przykład, nie wiem, ktoś będzie szybko mówił albo będzie mówił podniesionym głosem, a tak naprawdę to ta osoba nie ma nic złego na myśli, tylko po prostu tak się wychowała i w takim kraju żyje, że wszyscy wokół zachowują się tak samo. Więc dla nich to jest naturalne. To się może dla nas wydawać dziwne. Można by było pomyśleć, że oni chcą się z nami kłócić i szarpać, tak? Przykład, tak. Tak wygląda? Może w jakichś ekstremalnych sytuacjach tak, natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to tak jak u nas w Polsce można spotkać osoby, które są na przykład cholerykami, tak? Że się na przykład szybko denerwują, nakręcają i tak mocno wyrażają swoje emocje dosadnie. I są osoby, które tego nie robią. I tak samo tam. Po prostu jest, wydaje mi się, że chyba większa grupa osób niż u nas, która właśnie może sprawiać takie wrażenie, jakby właśnie, tak jak mówisz, czy chciała się kłócić, czy właśnie coś, nie wiem, wymóc. Ale prawda jest taka, że za tym się po prostu kryje tylko to, że po prostu to wygląda tak na co dzień. I po pewnym czasie, jak już człowiek się z tym tak osłucha, oswoi, no to staje się takim chlebem powszednim i też po prostu ani się nie należy tym denerwować, ani nic z tych rzeczy, bo to jest po prostu inny styl komunikacji.
tak? I do tego trzeba się przyzwyczaić. No też taką ciekawą kwestią jest to, że każdy kraj ma inną historię, więc trzeba wziąć pod uwagę to, że stosunki dyplomatyczne z innymi krajami są różne. I ja pamiętam takie przypadki, kiedy na przykład klient nie mógł wybrać takiego dostawcy, który w sumie wydawałby się takim oczywistym wyborem ze względu na to, że po prostu kraj tego dostawcy, nie były utrzymywane z nim stosunki dyplomatyczne ze względu na jakieś tam historyczne zaszłości. Więc to też jest istotna sprawa i trzeba się wykazać takim taktem i delikatnością, żeby po pierwsze nie naciskać w takich tematach, a po drugie po prostu uszanować decyzje. Tak, to są też ważne sprawy. Samo to, że też jest większe ryzyko w takim biznesie, bo jeżeli są prowadzone rozmowy z jakimś krajem, nie wiem, bardziej egzotycznym czy dalszym, to może się pojawić takie ryzyko, że jeżeli na przykład zostałoby nałożone embargo na handel z tym krajem, to po prostu projekt się kończy. Tak, więc to są też takie rzeczy, które są ważne. Tak, wydaje mi się, że chyba ta komunikacja i dyplomacja to są takie najważniejsze rzeczy moim zdaniem w pracy, w tym, czym praca się nasza różni w środowisku międzynarodowym od tej niemiędzynarodowej. Dlatego, że mam wrażenie, że wszystkie inne rzeczy, które przychodzą mi do głowy, to one dotyczą bardziej tego, że to jest po prostu praca z klientem. I niezależnie od tego, czy ten klient jest z Polski, czy z Niemczech, Francji, Kuwejtu, czy dowolnego innego kraju, to po prostu praca z klientem ma swoje uroki. Tak, i plusy, i minusy. Super, bo tak jak bym mógł to podsumować, to chyba taka najważniejsza, to jest właśnie otwartość po prostu na zmiany, na drugiego człowieka, właśnie być otwartym i też ciekawym i się właśnie dopytać, jak to faktycznie jest, właśnie zadawać pytania, bo tego często chyba brakuje, prawda? Tak, zadawać pytania, ale też przełamywać siebie, bo najpierw trzeba się przełamać, żeby być w stanie właśnie zadawać te pytania. I tutaj taką chyba ważną kwestią, to też u Was w podcaście słyszałam, to mi się wydaje naprawdę jest złota rada, jest to, że jeżeli mamy spotkania, to naprawdę włączajmy kamery, żeby po prostu łapać tą bliższą relację, żeby właśnie być w stanie zobaczyć po drugiej stronie tego człowieka, a nie jakiś tam tylko awatar, tak, czy inicjały, bo to naprawdę są ludzie tacy sami jak my. W sensie, są między nami różnice, ale to nie jest nic nie do przeskoczenia. Dokładnie. Myślę, że powinniśmy porozmawiać jeszcze o takiej rzeczy, z której się te wszystkie jakieś takie bariery, czy takie może założenia też tutaj, bo to jest trochę związane też z odcinkiem, gdzie mówiliśmy o przekleństwie założeń, czyli stereotypy. Bo jakby każdy naród ma jakiś taki, właśnie jest jakiś taki stereotyp na jakiegoś narodu, w którym się nie znasz człowieka, ale ty już wiesz wszystko na jego temat, prawda? I na przykład u nas to jest bardzo ciekawe, bo kiedy w Polsce mówisz ludziom o Rumunii, czy w ogóle o Rumunach, to pierwsza rzecz, która ci przychodzi, jak mówisz, że współpracujesz tutaj z Rumunami, albo że tutaj czekasz na tego Rumuna, to jakby jest bardzo negatywne od razu określenie, jakby bardzo dużo byś sobie kojarzy cyganów na ulicach i jakieś takie rzeczy, a okazuje się, że wiecie, ja z Rumunami współpracuję od 5 lat, i to są po prostu wspaniali ludzie. Naprawdę to jest taki fajny naród. Oni są bardzo kulturowo podobni do nas. To są tacy cwaniacy, którzy znajdą rozwiązanie. I to jest po prostu, świetnie się z nimi współpracuje. Naprawdę z tych wszystkich narodowości współpracuje się świetnie. I właśnie jak ty to widzisz? Jak można takie stereotypy, czy właśnie z jednej strony przełamywać, ale z drugiej strony też jakby dać sobie tą taką, nie wiem, czy to ciężko powiedzieć odwagę, żeby w ogóle ten temat stereotypów, jak w ogóle z zespołem współpracujesz? Bo jednak też masz ludzi, masz zespół, oni mają jakieś wyobrażenie o Kuwejcie, czy w ogóle o Azjatach, czy o innych narodowościach i jak wtedy z zespołem rozmawiasz? Żeby jednak ich uchronić przed tymi takimi zamknięciem, że będą mieli w głowie ten stereotyp i teraz nie będą chcieli współpracować, czy będą mieli jakieś blokady. Wydaje mi się, że tak zupełnie ochronić to się nie da, dlatego że po pierwsze ludzie się uczą na własnych błędach najlepiej, to też fakt, ale wydaje mi się, że takim najlepszym krokiem to jest właśnie zbudowanie tej relacji z osobami z zagranicy, żeby pokazać też zespołowi, innym osobom, że to nie jest coś nie do zrobienia, czyli właśnie między innymi dbać o to, żeby te kamery były włączone, wchodzić w jakieś takie też dyskusje niekoniecznie związane tylko z pracą, żeby właśnie pokazać to, że my możemy też spędzać razem czas i niekoniecznie rozmawiać tylko i wyłącznie o tych kwestiach czysto zawodowych. I przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba po prostu pokazać, że się da, bo ludzie często sami boją się zrobić pierwszy krok, ale jak widzą, że ktoś już zaczyna,
to zaczynają się dołączać. No i też prawda jest taka, że jeżeli na spotkaniu jest, nie wiem, powiedzmy 10 osób i chociaż 5 włączy kamery, to pozostałe 5 chociaż się zastanowi, czy nie warto by tego było zrobić i być może następnym razem też to zrobią. Albo na przykład spróbować umówić się na to, że na przykład, nie wiem, no 1 dzień w tygodniu, to będziemy wszyscy włączać kamery, żeby tak się trochę oswoić. Też to jest ważne, żeby po prostu rozmawiać i żeby zachęcać te inne osoby z zespołu, żeby też rozmawiały z klientami. No bo też ja rozumiem, że ktoś może się obawiać, że na przykład, nie wiem, nie zna za dobrze angielskiego, przy czym najczęściej te obawy słyszę od osób, które naprawdę dobrze mówią po angielsku, bo też dla drugiej strony często to nie jest też główny język, to też jest dla nich coś obcego, więc najważniejsze jest to, żeby się po prostu dogadać, żeby się komunikować i żeby się zrozumieć. A czy to jest we wszystkich odpowiednich czasach z super gramatyką na poziomie C2, no to już jest naprawdę drugorzędna sprawa. Też pomaga to, że samo wchodzenie w takie interakcje pozapracowe i właśnie rozmawianie o jakichś takich nawet prywatnych sprawach pokazuje to, że to właśnie to też są normalni ludzie, którzy mają dokładnie takie same problemy. Ja czasami poruszam temat tego, że mam małe dziecko w domu i wiem, że osoby, z którymi współpracuję na co dzień, też mają małe dzieci. No więc od razu jak mówię, że no tak, bo dzisiaj miałam ciężką noc, od razu z drugiej strony słyszę, no tak, bo trzeba jeszcze poczekać rok, że będzie lepiej. I mam wrażenie, że właśnie zespół też, który słucha takich rozmów, zaczyna być świadomy, że po prostu, na przykład chociażby te dzieci są takie same tam, jak u nas. Więc mamy jakąś taką wspólną płaszczyznę do rozmów i do budowania tego zaufania, tej relacji. Wydaje mi się, że naprawdę to jest najważniejsze, budowanie tej relacji. Oczywiście można też rozmawiać z zespołem o tym, że przecież stereotypy dotyczą też Polski, tak jak mówiłeś. No i pytanie, czy oni by się dobrze czuli, jak ktoś o nich by tak myślał. No bo też jest tak, że da się w Polsce znaleźć osoby, które idealnie się wpasują w stereotypy, które o nas krążą. I jestem pewna, że z każdym krajem tak jest. Po prostu chodzi o to, żeby nie generalizować i żeby dać szansę poznać się z tą drugą osobą i zobaczyć w niej po prostu człowieka. Super, a powiedz mi, spotykacie się w ogóle na żywo? Latacie do klientów, czy klienci do was? To się zdarza, natomiast ja nie byłam w tamtych okolicach jeszcze osobiście, chociaż głównie chyba z tego powodu, że mam wrażenie, że zawsze, jeżeli jest, najczęściej jak jest planowana wizyta tam, to akurat okazuje się, że na przykład, nie wiem, właśnie mam zbyt malutkie dziecko, żeby móc polecieć, albo dzieje się coś, co przynosi życie, co uniemożliwia mi tą podróż. Natomiast wszystkie osoby, które tam latają, zawsze zgodnie stwierdzą, że naprawdę warto jeździć za granicę, warto poznać te osoby, z którymi się współpracuje na co dzień osobiście, z tego względu, że właśnie ta relacja się zmienia, że wtedy naprawdę zbliża się do drugiej osoby i później te codzienne spotkania i codzienna praca zupełnie inaczej wygląda, że to może wskoczyć wszystko na inny level, także ja naprawdę zachęcam i mam nadzieję, że jeżeli życie pozwoli, to również będę mogła pojechać i po prostu na żywo współpracować z osobami, z którymi pracuję na co dzień w sposób zdalny. Super, no to zdecydowanie też polecam. Tutaj mogę wam przytoczyć taką historię, gdzie już to było 7-8 lat temu, poleciałem na konferencję, bo też to jest dobre dla osób, które na przykład pracują typowo w polskich firmach, żeby pojechać właśnie na konferencje, które są międzynarodowe. Ja miałem przyjemność polecieć na KubeCon do San Francisco. Wtedy właśnie miałem takie doświadczenia tylko i wyłącznie polskie, nie? W polskiej firmie, z polskimi ludźmi. I właśnie tam, kiedy poleciałem do San Francisco, się okazało, że tam byli ludzie z całego świata. Byli ludzie ze Stanów, byli ludzie z Egiptu, byli ludzie nawet z Bermud był człowiek, mega sympatyczny człowiek, który na Bermudach mieszkał. Wszyscy mu zazdrościli, tu masz fajne plaże, super, a on mówi, nie, ale to jest na co dzień. Więc to też jest istotne, żeby tak patrzeć, spojrzeć na te inne osoby, że coś, co nam się wydaje fajne, dla nas jest egzotyczne, dla nich jest codziennością. I właśnie zobaczenie tego i porównanie tego, że tak naprawdę my jesteśmy tacy sami. I to jest, myślę, że super takie istotne, że jesteśmy tacy sami i to ta nasza branża nas łączy i te nasze problemy nas po prostu łączą. Tak, zdecydowanie. Tak jak wspomniałeś o tym, że mamy różne rzeczy na co dzień, to przypomniała mi się jeszcze taka historia, jak czasami u nas się na przykład, nie wiem, umawiamy z kimś na spotkanie, ale nagle się okaże, że powiedzmy ktoś ma jakąś awarię i nie może dołączyć, tak?
to ja pamiętam taką sytuację, jak w jednym z projektów nagle konferencja, taka telekonferencja została przerwana, też nie wiedzieliśmy, co się stało, po czym dostajemy informację, że no niestety, ale była burza piaskowa. No to dla nas to też jest takie abstrakcyjne, no a jednak w pewien sposób różne. U nas się jedne rzeczy dzieją, u nich inne, ale rodzą te same konsekwencje, tak, że na przykład nie da się skomunikować. No, to jest piękne. A plus jeszcze pamiętajcie o takiej jednej rzeczy, że jak będziecie jeździć po świecie, zwłaszcza spotykać się z innymi ludźmi, to inni ludzie mają różne waluty. I teraz te waluty to jest podobnie jak tak. Czas, to jest inna bajka. Może opowiedz, jak to wygląda, bo nawet nie wiem, jaką walutę mają w Kuwejcie. Czym tam operują? Tam operują dinarami kuwejskimi i to, powiem tak, nie wiem, czy w tym roku też tak jest, ale jak chyba rok albo 2 temu sprawdzałam, to była najmocniejsza waluta świata i ona kosztowała około 12 zł za 1 dinara kuwejskiego. Wow. I co ciekawe, one mają nie 2 miejsca pośredniku, tylko 3. Tak, więc to też jest takie inne, chociaż pamiętam, że chyba jeny japońskie nie mają tych w ogóle części dziesiętnych. Także mówię, waluty na świecie są różne i ja się z Tobą zgadzam, że to jest podobnie jak z czasem. Wszyscy, którzy pracują, ale nie tylko z międzynarodowymi zespołami, ale w ogóle z jakimiś płatnościami, czymkolwiek, co jest związane z walutami, no to tak, to zdecydowanie dużo rzeczy trzeba brać pod uwagę. Także u nich jest dinar kuwejski. Pięknie. No my mamy na przykład oddział na Węgrzech i tam węgierskie forinty to też jest ciekawa historia, bo tam bardzo łatwo zostać milionerem. Się tam działa w drugą stronę. Jakbyś wymieniła trochę dinarów kuwejskich na forinty, to nagle, wiesz, bardzo łatwo milionerem zostać, nawet miliarderem. Ale tak, jest to bardzo ciekawe właśnie spojrzenie, że jednak to trzeba wiedzieć i trzeba gdzieś tam mieć to z tyłu głowy, zwłaszcza patrząc na wyniki projektów, czy ocenę, na ocenie projektów, czy coś przynosi dochód, czy nie, bo to jak mówisz, ile? 12 zł, tak? Przeliczeniu? Tak, właśnie tak? Nie sprawdzałam ostatnio, ale kiedyś jak sprawdzałam, to tak było, że to było 12 zł, tak. Nieźle, no myślę, na stronie NBP-u można sprawdzić. Na stronie tak. NBP-u można sprawdzić. Tak, waluty są zmienne, szczególnie jak mamy takie zawirowania na świecie, to wszystko się może zdarzyć, ale podejrzewam, że nadal jest to mocna waluta. Wow, to jest niesamowite. I mam nadzieję, że tutaj wielu z Was, którzy też pracujecie w takich międzynarodowych firmach, macie też swoje jakieś takie ciekawe doświadczenia czy spostrzeżenia, to napiszcie nam w komentarzach właśnie, jak Wy pracujecie z różnymi narodowościami. Czy to wygląda inaczej, czy nie, czy nie macie jakieś takie fajne historie, bo to jest mega ciekawe i to też przede wszystkim rozwija, bo powiedz mi, bo mówiłaś właśnie, że uczysz się najlepszy właśnie taka edukacja, no to jest właśnie popełnianie błędów, uczenie się na swoich błędach, ale da się w ogóle tego nauczyć najlepsza. Jeśli tylko przerwę Ci, że może to nie jest najlepsza, bo oczywiście fajnie by było mniej tych błędów popełniać, natomiast to jest na pewno taka nauka, którą najdłużej się zapamiętuje. Jeszcze mógłbyś powtórzyć pytanie? Czy są w ogóle jakieś takie źródła, skąd można się uczyć o kulturze? W sensie, czy tobie ktoś powiedział, czy w momencie, kiedy zaczynałeś projekty, ktoś się właśnie jakby wdrożył? Słuchaj, to jest Kuwejt, tu jest kraj islamski, to jest tak? Czy może jakieś książki czytałaś, czy może właśnie ja się do tej pory nie spotkałam z książkami, które by traktowały na ten temat, ale też w sumie nieszczególnie ich szukałam z tego względu, że zajmuję się taką dość wąską działką, bo w zasadzie całą karierę pracuję gdzieś tam z bankami. Więc to jest taki wąski wycinek i głównie to źródło wiedzy, no to po prostu koledzy i koleżanki z pracy, którzy mają więcej stażu czy więcej projektów za sobą. Także zdecydowanie w ten sposób się uczę, że po prostu rozmawiamy. I też wydaje mi się, że taką ważną kwestią jest tutaj to, żeby wyciągać wnioski. Czyli mamy już jakiś bagaż doświadczeń, to żeby po prostu skorzystać z niego. Zastanowić się nad tym, co już się zdarzyło, co z tego wyniknęło, co możemy zrobić lepiej na przyszłość, jak możemy się zabezpieczyć przed jakimiś problemami. Bo te wnioski na bazie naszych doświadczeń są bezcenne. Taką wiedzę naprawdę trudno zdobyć, więc warto się zastanowić po prostu nad tym, co już przeżyliśmy, tak? Z czym się spotkaliśmy i co z tym zrobić dalej. I właśnie z tego powodu bardzo mi się podobał Wasz odcinek o notatkach. Tak? Bo to jest taki temat, który wydaje mi się jest ponadczasowy i warto się też nim zainteresować. Tak, to zdecydowanie odsyłam wszystkich do Krzycha, bo on tutaj jest maniakiem tego tematu i po prostu może o tym gadać w nieskończoność. Także super. I co do odcinków, bo nie mogę sobie pozwolić nie zadać Tobie tego pytania, bo jak się poznaliśmy w Zakopanem właśnie na konferencji Beyond Code, to dla mnie i dla Krzycha też takie fajne uczucie, że nagrywamy Nerd Management już 2 lata i Ty trafiłaś w ogóle na tę konferencję właśnie, bo słuchałaś nas i polecaliśmy ten event. I chciałem Ciebie zapytać, jako słuchaczkę Nerd Management,
Co tobie daje to, co robimy? No ja jestem bardzo zadowolona ze słuchania waszego podcastu i bardzo go lubię, szczególnie, że idealnie jestem waszą grupą docelową, z tego powodu, że niedawno zmieniałam stanowisko z takiego stricte specjalisty, tak, związanego z programowaniem na team lidera, więc wasze treści naprawdę pomagają mi się rozwijać na tej ścieżce liderskiej. I traktujecie właśnie w swoim podcaście o wielu ważnych rzeczach, jak chociażby to, że do tej pory, jeżeli prowadziłam notatki, to na własne potrzeby, tak teraz muszę też prowadzić notatki nie tylko na własne potrzeby, więc tym bardziej spodobał mi się ten odcinek, w którym mówicie o tym, jak to lepiej poukładać, żeby być z tego w stanie skorzystać efektywnie. Druga sprawa, też bardzo mi się podobał odcinek o profilach, tak, czyli gdzie już wchodzi więcej takiej pracy z ludźmi, ale też pracy z ludźmi na zasadzie, żeby dbać o ich rozwój, troszczyć się o nich, czy też lepiej ich poznać na takim gruncie, jakie mają predyspozycje, czy w jaki sposób mogliby się lepiej rozwinąć. To są bardzo ważne kwestie, więc szczególnie doceniam to, że właśnie skupiacie się nie tylko na tym, co samemu można zrobić, żeby było lepiej, ale jak pomóc innym. To jest taka ważna kwestia, także ja naprawdę jestem wielką fanką podcastu i bardzo się cieszę, bo tak jak mówiłeś, nie trafiłabym na tą konferencję, gdyby nie wspomnienie u was w podcaście, także naprawdę super. To jest coś, co mnie mega cieszy i mam nadzieję, że właśnie razem tutaj z Krzychem możemy właśnie dawać dużo wartości dla ciebie i dla właśnie naszych widzów, naszych słuchaczy, którzy potrzebują wiedzy, bo tej wiedzy jest niestety mało cały czas. Pojawia się coraz więcej dla liderów. Jest masa szkoleń dla deweloperów, masa konferencji dla deweloperów, ale kiedy kto deweloper zostaje liderem, to wtedy, tak jak mówiliśmy, od czego to się wszystko zaczęło, często się zdarza, że po prostu tracimy dobrego specjalistę i zyskujemy beznadziejnego lidera. Także cieszę się, że unikniesz też tej sytuacji. Mam nadzieję, że uda mi się jej uniknąć. Na pewno dużo korzystam z tego, że słucham waszego podcastu i też chyba tak na początek to polecałem bardzo odcinek to pierwsze 90 dni nowego lidera. Tak? To jest też coś, co pamiętam, że słuchałam i zrobiło na mnie wrażenie. I też to jeszcze, za co w sumie chciałam wam bardzo podziękować, to jest to, że ja zaczęłam słuchać waszego podcastu jeszcze będąc specjalistą, dlatego że powiększał mi się zespół i ja po prostu chciałam lepiej poznać sposoby na to, jak mogę pomóc innym ludziom. I właśnie w momencie, kiedy dostałam tą propozycję zmiany stanowiska, to wydaje mi się, że mniej było we mnie strachu, jak może taka rola wyglądać, właśnie ze względu na to, że po prostu was słuchałam i wy tak pokazaliście trochę z drugiej strony, jak to wygląda, więc to nie było dla mnie takie zupełnie niespodziewane, czego mogę oczekiwać i już miałam jakiś taki wstępny background, żeby wiedzieć, nad czym się w ogóle zastanawiać. Także za to mega Super. Dziękuję. Super, dzięki wielkie Aniu za świetny wywiad, świetną rozmowę. Piszcie śmiało w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania. Na koniec jeszcze nam powiedz, gdzie ciebie można najłatwiej znaleźć, jeżeli ktoś by chciał dopytać o ten Kuwejt, bo ten Kuwejt jest po prostu tak niesamowity i egzotyczny, że może ktoś będzie chciał porozmawiać i wymienić doświadczeniami. Tak, jeżeli ktoś będzie chciał ze mną porozmawiać, to jak najbardziej można mnie łapać na LinkedInie. Mam też swoją stronę internetową annaskulimowska.pl, także śmiało, tam jest mój adres mailowy, możecie pisać. Ja ze względu właśnie na małego synka może nie jestem aż tak responsywna, jak można by się spodziewać, natomiast zawsze odpisuję na wszystkie wiadomości, także zapraszam. Super, wszystkie linki będą dostępne na stronie odcinka, łącznie z profilem Ani, także wszystko znajdziecie, więc dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć! Dzięki również, cześć! Wow, naprawdę to są niesamowite rzeczy. Ciężko nam sobie wyobrazić, zwłaszcza jeżeli pracujemy z zespołami typowo tutaj na miejscu, czy w naszym, powiedzmy, kręgu kulturowym, więc to są niesamowicie ciekawe rzeczy i poszerzają horyzonty. Super wywiad, naprawdę bardzo ciekawy. Ania, również dzięki wielkie jeszcze raz i tak samo do ciebie, jeżeli jesteś w tym momencie, w tej sytuacji, kiedy Ania była te parę miesięcy temu jako deweloper, specjalista i myślisz, że czy to pozycja liderska jest dla ciebie, to poważnie korzystaj z tych treści, które mamy. Mamy tutaj już masę tych odcinków, już mamy ponad 100 odcinków, to jest kilkadziesiąt już godzin wiedzy, konkretów, których możesz korzystać i też nie bój się do nas pisać, pytać, chętnie ci pomożemy. A żeby pozostać z nami w kontakcie, zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter na stronie nerd.management/newsletter. No i oczywiście również zapraszamy Was, jeżeli nasze odcinki, nasz podcast Wam w czymś pomaga w Waszej karierze, to napiszcie do nas, chętnie z Wami porozmawiamy. A tymczasem widzimy się już za tydzień, także trzymajcie się. Cześć!